Plan był banalnie prosty. Przyjeżdżamy z Polski do Bośni jednego dnia. Trasa po autostradach to prawie 800 km, no więc do zrobienia. Spotkaliśmy się na samej południowej granicy Polski i już od świtu ruszyliśmy w podróż. Przejazd przez Słowację nie był ciążliwy i do tego jeszcze w porannym chłodku. Natomiast Węgry to wielka nuda i jeszcze na dodatek autostradowa nuda. Nuda. Ale tylko do momentu tankowania. To było jakieś 100 km przed granicą z Chorwacją. Na stacji benzynowej okazało się, że autokratyczny rząd Orbana wprowadził ograniczenia sprzedaży paliw dla obcokrajowców. No i trafiło właśnie w nas. Po długiej awanturze w 3 językach, bo oni kleli po węgiersku, my po polsku i po angielsku, nazwaliśmy Orbana i przypomnieliśmy tam na stacji obecnym ludziom, że Orban to idiota i jeszcze do tego przyjaciel Putina. A w Ukrainie to jest prawdziwa wojna, a nie manewry wojskowe, jak twierdzi węgierski rząd. Zatankowaliśmy płacąc dwukrotnie więcej za paliwo i odjechaliśmy. Wreszcie Chorwacja. Północno-wschodnia część Chorwacji jest płaska jak stół i gorąca. Tam także jechaliśmy autostradami, aż do samego zmierzchu upał. Około 21 dojechaliśmy do Bośni i Hercegowiny, bez przeszkód przekroczyliśmy granicę i wbiliśmy się na zarezerwowaną przed nią kwaterę. Po rozpiciu wieczornym tego jowego rankiem pojechaliśmy w głąb kraju. Po drodze znaleźliśmy dziwną dla nas tablicę witającą przyjezdnych w Republice Srpskiej. No ale przecież nie było żadnej granicy, a to co? Serbia? Przecież to dopiero miasto Banja Luka, a nie Serbia. What the hell? Kto nie wie, o co chodzi, to zapraszam serdecznie na rozwiązanie tej zagadki za kilka odcinków naszego wyjazdu do Bośni i Hercegowiny. Tymczasem jedną z pierwszych rzeczy, która bardzo mocno rzuca się w oczy w Bośni, to niedokończone budynki. Tak samo zresztą mocno rzucają się w oczy zabudowania ze śladami po kulach oraz po odłamkach z ostrzałów z okresu wojny z lat 1992-1995. Niedokończone domy to w większości porzucone mienie uchodźców oraz osób zaginionych lub zamordowanych przez Serbów bośniackich w czasie tejże wojny. Pozostałe pustostany to także efekt bardzo licznej emigracji ekonomicznej z lat zaraz po wojnie, gdy na skutek zniszczeń i niewystarczającej pomocy państw europejskich Bośnię i Hercegowinę opuściło trwale ponad 800 000 ludzi, a przeszło 3,5 miliona z 4,5 milionowego kraju musiało udać się na emigrację wewnętrzną, czyli porzucić swoje domy, pozostając jednak w kraju. Bośnia to kraj górzysty. Owszem, górzysty, ale to tak tylko zgodnie ze standardami geograficznymi. Niestety, jeżeli chodzi o elementy widokowe z jazdy motocyklem po bośniackich górach, to nie są to wysokie góry, w związku z tym są lasy. Jak są lasy, to mizernie z widokami. Nie ma takich pięknych, pozbawionych lasów wzgórz, które dawałyby piękne widoki na krajobraz bośniacki. Trudno. Nie ma co płakać, tylko korzystać z wydarzających się sporadycznie punktów widokowych przy górskich drogach. A i tutaj jeszcze taka uwaga, bo zapewne wiele z Was pewnie nie zgodzicie się z naszymi i moimi spostrzeżeniami i wskażecie wspaniałe widokowo trasy, przejazdy przez bośniackie góry. Super, zazdroszczę, bo nasz przejazd zdecydowanie częściej obfitował w piękne widokowo wąwozy niż górskie drogi bądź górskie przełęcze.